Bijatyki. Gatunek, który nauczył nas refleksu, cierpliwości i tego, że jeden błąd może kosztować rundę. Od automatów w salonach arcade, przez kanapy z kolegami, aż po scenę turniejową. To nie najlepsze bijatyki, ani nie ranking, tylko zestawienie gier, które ukształtowały gatunek bijatyk. I jak zwykle kolejność nie ma znaczenia, zaczynajmy. Mortal Kombat 9. I don't need an escort, and I'm sure as hell not your baby. Johnny Cage wins. Ha ha! Not bad for a girl. Brutalny reboot, który przywrócił królowi tron. Mortal Kombat 9 to moment, w którym twórcy powiedzieli, że wracają do korzeni i robimy to na maksa. I dokładnie tak się stało. To nie był kolejny sequel, to był reset całej serii. Powrót do klasycznej formuły 2D, powrót do krwi i powrót do strachu przez fatality. Brutalność jak za starych czasów. MK9 nie bawi się w półśrodki, masz fatality, X-raye, brutalne przechwyty i łamane kości w slow motion. Każdy cios boli, a każdy finisher to mały horror. Bo to bijatyka, która chce szokować i robi to skutecznie. Klasyczna mechanika 2D, powrót do ruchów w 2D, klasycznych kombosów i czytelnych hitboxów. Gra jest responsywna, dynamiczna i satysfakcjonująca. Łatwa do wejścia, trudna do opanowania, czyli dokładnie tak jak powinno być. Legendarne postacie. W jednym miejscu dostajesz praktycznie całą elitę. Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang, Kitana, Kung Lao i Johnny Cage. To najlepszy skład wojowników w historii serii. Bez zapychaczy, bez dziwnych eksperymentów. Tryb fabularny, który da się oglądać. Pełnoprawna kampania fabularna, cutscenki, dialogi i alternatywna linia czasu. Historia, która porządkuje lore, oddaje hołd klasyce i ma sens. Rzadkość w bijatykach. Muzyka i klimat, mroczna elektronika, industrialne brzmienie i napięcie. Czujesz, że to Mortal Kombat od pierwszej sekundy. A dlaczego tu jest? Bo to najlepszy reboot bijatyki w historii, idealne połączenie starego i nowego, gra, która uratowała serię. Było krwawo, brutalnie i mrocznie, to teraz czas na bijatykę, która zamiast krwi postawiła na technikę, styl i japońską elegancję. Tekken 3. Bijatyka, która zdefiniowała walkę w 3D, to nie jest po prostu dobra bijatyka, to jest punkt odniesienia. Gra, przez którą miliony ludzi pokochało gatunek. Jeśli ktoś mówi bijatyka 3D, to w głowie i tak widzi Tekken 3. Bo to rewolucja 3D, która zadziałała. Wcześniej 3D w bijatykach bywało toporne, Tekken 3 pokazał, że ruch w 3 wymiarach ma sens, sidestepem zmieniają taktykę, a areny żyją. Każda walka to nie tylko wymiana ciosów, ale pozycjonowanie i czytanie przeciwnika. To była nowa era. Gameplay idealnie wyważony, system walki 4 przyciski równa się 4 kończyny, kombosy, płynne, kontry, czytelne i tempo szybkie. Gra jest łatwa do nauczenia, trudna do mistrzostwa, czyli złoty standard bijatyki. Bohaterowie, którzy stali się legendą. W Tekken 3 mamy postacie takie jak Jim Kazama, Eddie Gordo, Ling Xiaoyu i wciąż miał klasyków Paul, Love, King, Heihachi. Każda postać ma własny styl, własną tożsamość i własnych fanów. A fabuła prosta, ale klimatyczna. Turniej żelaznej pięści, rodzina Mishima, zdrady, zemsta i demony. Nie potrzeba miliona dialogów, Tekken opowiada historię przez intro, outro, styl postaci i minimalizm, który działa. Muzyka, która siedzi w głowie, elektronika lat 90., techno, drum and bass i do dziś ludzie nucą traki z Tekkena 3. To soundtrack dzieciństwa. A dlaczego Tekken 3 tu jest? Bo to najważniejsza bijatyka 3D w historii, gra, która stworzyła wzór dla gatunku i czysta legenda PlayStation. Był król bijatyk 3D, to teraz cofamy się do korzeni, do gry, od której wszystko się zaczęło, do ojca wszystkich bijatyk. Street Fighter 2 Turbo. Gra, która stworzyła bijatyki takimi, jakie znamy. Bez Street Fighter 2 nie byłoby Mortal Kombat, nie byłoby Tekkena i nie byłoby turniejowej sceny bijatyk. No i to nie przesada, tylko fakt historyczny. Street Fighter 2 Turbo to święty graal gatunku. Turbo równa się szybkość i precyzja. Bo wersja Turbo przyspieszyła rozgrywkę, zaostrzyła reakcję i podniosła pułap umiejętności. Każdy błąd kosztuje, tu nie ma chaosu, tu jest czysta technika. Klasyczny system walki, ćwierć koła, Shoryuken, Hadoken, Charge Characters, bo Street Fighter uczy timingu, zasięgu, kontroli przestrzeni, to bijatyka szachowa. Balans postaci Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka, Zangief. Każdy ma mocne strony, słabości i własne tempo. Nie ma jednej drogi do zwycięstwa. Gra umysłów Street Fighter 2 Turbo to footsies, mind games i kara za błędy.
Wygrywa nie ten, kto szybciej klika, tylko wygrywa ten, kto myśli. Muzyka ikoniczna, motyw Gaila, legenda, motyw Ryu, legenda to soundtrack, który zna cały świat fanów bijatyk. A dlaczego Street Fighter 2 Turbo tu jest? Bo to najbardziej wpływowa bijatyka w historii, gra, która zbudowała fundament sceny e-sportowej, czysta esencja gatunku. Poznaliśmy ojca bijatyk, to teraz czas na serię, która wzięła broń białą, dodała efektowne ringouty i stworzyła najpiękniejsze walki w 3D. Soul Calibur 2. Bijatyka, która udowodniła, że broń w rękach może być idealnie zbalansowana. Soul Calibur 2 to moment, w którym bijatyki z bronią przestały być ciekawostką, a stały się klasą premium. Walka bronią, która ma sens, tu każda postać walczy innym typem broni, ma inny zasięg, inne tempo, inne combo flow. Miecze, włócznie, nunchaki, kosy, to nie jest kosmetyka, broń naprawdę zmienia gameplay. System 8-kierunkowy, pełna swoboda ruchu w 3D, okrążenie przeciwnika, uniki, sidestepy, to daje poczucie prawdziwego pojedynku. Bohaterowie ikony Nightmare, Mitsurugi, Ivy, Sofita, Taki, Voldo. A do tego goście specjalni Link GameCube, Heihachi z PlayStation 2 i Spawn z Xbox. Płynność i balans Soul Calibur 2 działa szybko, jest responsywny, ma niski próg wejścia, a jednocześnie ogromną głębię. Muzyka i klimat fantazy, epickie motywy, rycerze, demony, legenda o mieczach dusz, czyste dark fantazy. A dlaczego tu jest? Bo to najlepsza bijatyka z bronią w historii, gra legenda automatów i konsol. Było fantazy, stal i miecze, to teraz czas na anime, energię i supermoce, walki jak z mangi. Dragon Ball Z Budokai 3. Bijatyka, która spełniła marzenie fanów Dragon Balla, Budokai 3 to moment, w którym gracze powiedzieli jednogłośnie tak właśnie powinien wyglądać Dragon Ball. Walki jak w anime. Latanie, teleporty, walka promieniami, znikanie za plecami. Każda walka wygląda jak odcinek anime, szybko, efektownie i chaotycznie, ale kontrolowane. Legendarne postacie Goku w kilku formach, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer, Cell i Buu. Transformacje w trakcie walki to był game changer, system, który daje frajdę, prosty do ogarnięcia, ale kombosy, kancelowanie animacji, zarzucanie key i daje pole do skillu. Tryby gry World Tournament, Duel, Story Mode i Skill Shop. Mnóstwo kontentu, a muzyka i klimat rockowo-elektronicznie, soundtrack agresywny, energetyczny, idealnie pasuje do walk. A dlaczego tu jest? Bo to najlepsza klasyczna bijatyka Dragon Balla, spełnienie marzeń fanów i ikona PlayStation 2. Był animec i kosmiczne moce, to teraz czas na crossover, gdzie spotykają się światy, superbohaterowie, mutanci, ikony Capcomu. Marvel vs. Capcom 2. Crossover, który do dziś jest królem chaosu. To nie jest zwykła bijatyka, to eksplozja kolorów, eksplozja postaci i kombosów. To gra, która krzyczy będzie szybko, będzie przesadnie i pięknie. System 3x3, wybierasz 3 postacie, tagujesz w trakcie walki, robisz asysty, tworzysz chore kombosy. To bijatyka zespołowa, głębia pod warstwą chaosu. Na pierwszy rzut oka bajzel, w praktyce frame data, timingi, setupy, nieskończone kombinacje. To jedna z najbardziej technicznych bijatyk ever, absurdalnie duży wybór postaci. Spider-Man, Wolverine, Hulk, Ryu, Mega Man, Dante i Storm. Lista ciągnie się kilometrami. Soundtrack, który siedzi w głowie, jazz, elektronika, motywy jak z automatów. Ikoniczny vibe. A dlaczego tu jest? Bo to najlepszy crossover bijatykowy w historii, król turniejów w arcade, gra legenda. Kolorowo było, głośno i szalenie, to teraz czas na bijatykę, która postawiła na instynkt, dzikość i mechanikę, jakiej wcześniej nie było. Killer These will help Instinct. aid you in your battles against mimics and ultimately the Shadow Lord. You must defeat him, or the Earth will be destroyed. Remember to make your Bijatyka, która zamieniła kombosy w brutalną sztukę. Killer Instinct to przykład, jak zrobić reboot idealny. Szacunek do oryginału, nowoczesna mechanika i ogromna głębia. Combo Breaker System. Największy znak rozpoznawczy serii, tworzysz długie kombosy, ale przeciwnik może je przerwać. Powstaje gra nerwów. Czy blefujesz, czy kończysz, a może zmieniasz tempo. To bijatyka psychologiczna. Szybkość i agresja, tempo bardzo szybkie, bardzo ofensywne, gra nagradza atakowanie. Charakterystyczne postacie to
Jago, Subwolf, Full Glove, Glaciusz, Orchid. Każdy ma wyraźny styl. Brutalne finishery, Instinct Mode, ultra kombosy, Fatal-like egzekucje. Mięsiste, satysfakcjonujące. Soundtrack Mick Gordon, ciężkie riffy, industrial i metal. Klasa sama w sobie. A dlaczego tu jest? Bo to najlepszy reboot bijatyki obok MK9, unikalna mechanika i ogromny pułap umiejętności. A skoro było już nowocześnie i agresywnie, to teraz cofamy się do czasów, gdy konsole Xbox dopiero wchodziły na rynek i potrzebowały swojej bijatykowej gwiazdy. Dead or Alive 3. Bijatyka, w której kontrujesz zamiast blokować. Ta gra to był pokaz mocy pierwszego Xboxa i jednocześnie ogromny krok dla całej serii. System holdów to znak rozpoznawczy. Zamiast klasycznego bloku wysoki hold, środkowy hold i niski hold. Czytasz przeciwnika, jedno dobre przewidzenie, możesz odwrócić całą rundę. To gra refleksu i psychiki. Szybkie, płynne walki, animacje są gładkie, naturalne, dynamiczne, zero drewna. Czuć płynność ruchu. Bohaterowie to Kasumi, Hayabusa, Ayane, Zack, Jen Lee. Ninja, karate, taekwondo i wrestling. Różnorodność stylów. Interaktywne areny, spadasz z klifów, rozbijasz ściany, wpadasz na niższe poziomy. Walki są kinowe. A dlaczego tu jest? Bo to najlepsza klasyczna odsłona Dead or Alive, unikalny system kontr i świetna płynność. Było technicznie i turniejowo, to teraz czas na bijatykę, która połączyła superbohaterów z klasycznym systemem 2D. Injustice Gods Among Us. The nuke. Where'd you get it? What? Get away from him. I'm handling this. Bijatyka, która pokazała, że bohaterowie też mogą być potworami. Injustice to Mortal Kombat w kostiumach DC. Ten sam silnik, ta sama brutalność, ale inny ciężar narracyjny. Mroczna historia, Superman jako tyran, Batman jako rebeliant, a bohaterowie przeciwko bohaterom. Komiksowy Elseworld w formie gry, pełnoprawna kampania fabularna, znany, ale dopieszczony system walki. Jeśli znasz MK9, odnajdziesz się tu od razu. Ciosy specjalne, super moves, cancel. Responsywne sterowanie, interaktywne areny, rzucanie przeciwnikiem o ściany, używanie elementów tła jako broni, zmiana lokacji w trakcie super ataku. Daje nam widowisko. A z postaci to Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Joker i Zielona Latarnia. Czyli ikony DC w jednej grze. A dlaczego tu jest? Bo to najlepsza bijatyka z superbohaterami DC, świetna fabuła i solidny gameplay. Komiksowo i efektownie to teraz czas na bijatykę, która postawiła na czystą fizykę, realizm i najwyższy poziom techniki. Virtua Fighter 5. Bijatyka, która traktuje walkę jak sport. To nie jest gra dla efektów, to gra dla ludzi, którzy kochają mechanikę. Zero fajerwerków, zero supermocy, tylko technika. Najbardziej techniczna bijatyka ever. Frame data, pozycjonowanie, kary, zasięgi. Każdy przycisk ma znaczenie, to szachy w czasie rzeczywistym. Realistyczne style walki. Karate, judo, kung fu, boks i wrestling. Każda postać oparta o realną sztukę walki. Czytelność i balans, brak broken postaci, brak tanich sztuczek, wygrywa skill, animacje są naturalne, płynne i czytelne. Do dziś wyglądają dobrze. A dlaczego tu jest? Bo to najbardziej wymagająca bijatyka w historii, gra dla hardkorów i czysta esencja walki. I to było top 10 bijatyk, które zapisało się złotymi literami w historii gatunku. I jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnej topce.